Zasubskrybuj mój kanał, a pokażę Ci jak przeżyć. To uczciwe. Przetrwać głód, czyli darmowe jedzenie w grudniu, część druga. W tym nagraniu nie będę powielał roślin, które pokazałem w części pierwszej, albo je pokażę w innym wydaniu, dlatego jeżeli chcesz mieć całe spektrum roślin, to możesz sobie obejrzeć część pierwszą. Oczywiście nie zawarłem wszystkich roślin, ale przynajmniej te, które udało mi się po prostu znaleźć, wychodząc na bardzo krótki spacer do nie więcej jak 2 godzin, a bez nagrywania to około by było pół godzinki. Co my znaleźliśmy? Co to takie czerwoniutkie? No, mini jabłuszka. Nie spodziewałem się, że jeszcze będą przemrożone. Może być. Oczywiście wciąż jest pełno dzikiej róży, tylko żeby ją zjeść, to trzeba pamiętać o tym, żeby ją rozkroić i ze środka oczyścić, ponieważ, upadło mi, ponieważ te w środku nasionka posiadają kolce i niestety możemy się pokaleczyć. Aczkolwiek właściwie dzika róża może nawet przezimować i ja nawet ją próbowałem jeszcze w kwietniu albo w marcu po zimie i była całkiem smaczna. Trzeba ją w środku ładnie oczyścić. Oczywiście im będzie bardziej taka ciapiasta, tym oczyszczenie jej jest coraz trudniejsze. Zatem może lepiej z tego zrobić herbatkę niż to jeść. Aczkolwiek no, postaram się to oczyścić ładnie i spróbować. Większość kolców można usunąć, także śmiało można próbować. Jest bardzo słodka i smaczna. Wciąż w grudniu rośnie także pełno głogu. No właściwie, nie wiem, się chciał najeść, to bym mógł całe to drzewko obgołocić i je zjeść, bo jest tego naprawdę, są tego duże ilości. No aczkolwiek spróbujmy jak walory smakowe po przemrożeniu. Ja lubię, bardzo lubię. A ty, Dagmara? Lubisz tą mdłość? Oczywiście. Oczywiście, ale nie. O, budzi się słońce, słoneczko. Co to było? Pięknie. Nie podoba Ci się wypad o poranku? Oczywiście w grudniu wciąż pod dębami można znaleźć jeszcze pyszne żołędzie. Oczywiście wiadomo, na surowo są niedobre, gorzkie, zatem przed spożyciem trzeba je po prostu odgoryczyć, ale nawet jeżeli sobie tam spróbujecie jednego, no to nic Wam nie będzie, z tym, że no, raczej smakiem one nie będą rewelacyjne. Zatem należałoby je najpierw odgoryczyć, a potem jeść, ale wciąż można je znaleźć. Kilka kroków wcześniej znaleźliśmy coś bardzo intrygującego. No, zgadnijcie co to jest. Cóż, jest to bieluń dziędzierzawa. I niestety, ale nie jest on zbyt jadalny. Właściwie to jest śmiertelnie trujący. Aczkolwiek można go spokojnie dotykać, jednak zjedzenie tych ziarenek, które znajdują się w środku, może nas po prostu zabić. Zatem bieluń, co prawda, może teoretycznie można by go spożywać w grudniu, ale no jest trujący niestety, tak? No i niestety, znaczy stety lub niestety, no ma właściwości mocno halucynogenne. Ale próbuję tylko w celach, bym powiedział, taki jest rozgrzewający. No, trzeba uważać. Trzeba uważać za cholerstwo. Patrz, ile to ma ziaren w środku. Już wiesz dlaczego tyle tego rośnie tam. Pełno ziaren bielunia. Wspomnieć taki jest taki rozgrzewający, jakby się kurde jakieś wódki napił. Naprawdę. Także więcej tego próbować nie będziemy. Powiem Wam, że ledwo rozgryzłem jedno nasionko tego bielunia i czuję się, jakbym wypił 50 wódki. Nie dlatego, że mi się kołuje w głowie czy coś, ale po prostu rozpala mi przełyk, a dosłownie rozgryzłem jedno nasionko i je w całości wyplułem. Zatem jakieś substancje się uwolniły, co wskazuje na to, że ta roślina jest naprawdę trująca. Jeżeli
nawet jedno takie malutkie ziarenko potrafi zrobić coś takiego. A tylko rozgryzłem w celach diagnostycznych. Otóż jest to dobry wyznacznik tego, że lepiej tego nie jeść. Kto chce być małym siłaczem, ten zjada wszystko i nie płacze. Kto się długo bawić chce, ten korzenie pięknie zje. Kto chce posiąść siłę lwa, ten kalinę zje raz dwa. Znaleźliśmy piękną, czerwoniutką kalinę koralową, ale nie dajcie się zwieść, ona nie jest wcale tak smaczna, na jaką wygląda. Zresztą sami zobaczcie, jak próbuję. Bardzo, bym powiedział, osobliwa, ale po przemrożeniu całkiem smaczna. Smakuje trochę jak stare skarpety. Fuj. Jak się okazuje, do tej pory można znaleźć dziką marchew. Oczywiście ryzyko pomyłki w chwili obecnej jest bardzo duże, jednak ja wcześniej w tym miejscu ją w rzeczywistości widziałem i wiem, że na 100% jest to dzika marchew. Zresztą wystarczy wyrwać korzeń i zasmakować pięknego, marchewkowego, aromatycznego smaku. Zatem sprawdźmy, co znajdziemy w środku. Marchewka wychodzi bardzo łatwo, a nam ukazuje się korzonek. Wystarczy spróbować korzeń. On jest troszkę brudny, ale tym się nie przejmujemy. Można by go oczywiście opłukać. I wystarczy właściwie ugryźć kawałek korzenia, żeby poczuć piękny, aromatyczny, marchewkowy smak. Zatem życzę smacznego. Pomimo, że bylica jest już w stanie agonalnym, to jednak urywając jej kawałek i smakując troszeczkę, wciąż można poczuć wyraźny, blicowy posmak. Co prawda nie wiem, ile obecnie w niej wartości odżywczych, jednak z całą pewnością na awaryjną herbatkę może być, ponieważ nadal wydobywa z siebie piękny i bardzo intensywny aromat. Zresztą tak samo krwawnik. Właściwie on już jest w fazie ogumarcia, jednak wciąż ma jakiś smak, zatem zrobienie sobie z tego herbatki kryzysowej może być. No tak, no wyraźnie czuję krwawnik. Tej dzikiej marchwi jest tu tyle, że właściwie mógłbym tutaj przenocować i jeść samą marchewkę. Czemu by nie? Można? Można. Widok kończyny o tej porze nie jest jakiś bardzo zaskakujący, zatem można sobie skubnąć i ją zjeść. Smakuje bardzo dobrze i można jej używać zamiast kiełków. Jest po prostu pyszna. Psy wielbią się w perzu, więc dlaczego my mielibyśmy jego nie spróbować? Bardzo lubię sobie skubnąć i poczuć słodki smak. Oczywiście można też wykorzystywać korzenie, które jednak pierwotnie należy oczyścić, a w chwili obecnej nie chce mi się ich wyrywać, ponieważ nie mam żadnego źródła wody, który mógłbym je oczyścić i je zadegustować. Sama słodycz, polecam. Tym razem przejdźmy w cywilizowany sposób tą rzeczkę. Okazuje się, że w grudniu wciąż można znaleźć poziomki albo dzikie truskawki. Oczywiście o tej porze nie znajdziecie owoców, ale z całą pewnością listki można zjadać i są całkiem smaczne. Łodyżkę możecie sobie darować, bo jest troszeczkę twardawa.
Oprócz tego mamy tutaj pokrzywę. Nie wszystkie są bardzo ładne i już są zniszczone przez czas, aczkolwiek moglibyście co ładniejsze listki powybierać, no i na przykład wrzucić do zupy, bo czemu by nie? Pokrzywa jest bardzo zdrowa i po obgotowaniu przestaje parzyć i może być już spożywana. Co się tyczy sosny i świerka, to przecież nie tylko można jeść pędy, ale jeżeli sobie urwiecie gałązkę, no to ona właściwie jest dosyć miękka. Na tyle, że można ją zjeść. O igliwie na upartego też można by się pokusić, bo nie jest takie twarde. Zatem właściwie sosna w całości jest jadalna. Podobnie zresztą i świerk. Ale do rzucia super. Ale czujesz sosnę w gardle. Wypełnia moje gardło, pyszne. Jako przyprawa, nie wiem, do wszystkiego, super. Ale nawet samą można poskubać. Co się tyczy mniszka, to oczywiście można wyrywać korzenie i też je zjadać, nie tylko same zielone, które jest o wiele mniej gorzkie niż chociażby w lato, ponieważ właśnie słońce powoduje, że mniszek jest po prostu gorzki. Natomiast w chwili obecnej on jest smaczny. Gorycz jest po prostu bardzo niewielka, ale możemy także wykopać korzenia. Oczywiście przydałaby się jakaś saperka, ale spróbujemy sobie poradzić nożem, scyzorykiem. No, urwało mi się kawałek, no takim małym nożykiem to ciężko większy korzeń urwać, ale ten korzeń jest jadalny. Zresztą zaraz podejdziemy do jakiejś wody, to go opłuczę i go sobie zjem. Hop. A, woda trochę brudna, to nie będę go płukał, po prostu tego mniszka trochę od tego jest piachu i... Dobry. No, lekko gorzkawy. Z całą pewnością przydałoby się go podsmażyć. Byłby wtedy lepszy. A co my tutaj znaleźliśmy? I co tak ładnie pachnie. Pokaż tutaj. Zobacz, jakie ładne niebieskie kuleczki. To jest, proszę Państwa, jałowiec. Oczywiście bardziej się dodaje jako do przypraw niż samego się je, ale... Super. Super. No oczywiście pestek nie jem. Pyszny jałowiec. No dobra, my sobie owoce jałowca pozbieramy i sobie je wysuszymy, a może zrobimy z tego jakąś nalewkę, zobaczymy, pomyślimy. W każdym razie musicie pamiętać, że owoce jałowca są zjadliwe dopiero po przemrożeniu. Nie powinny być zielone, w takiej formie one są jeszcze nie nadające się do spożycia. I pamiętajcie o tym, żeby z nasionami jałowca nie przesadzać, czyli nie jedzcie go garściami, mimo że jest smaczny. Trzeba troszeczkę ograniczyć i dawkować sobie. Zatem dlatego mówię, że to jest bardziej jako przyprawa. Albo właśnie zrobimy sobie jakąś rozgrzewającą nalewkę. Naga. Mamy awaryjną pochwę na jałowca. Z powrotem nie chcę mi się po gałęzi. O! Kurczę, się kleje. Ty, jak na piaskach widziałaś to? Sorry, tym razem się nie udało, but mokry. Moje filmy są trochę na śmieszno, a trochę na poważnie, ponieważ uważam, że w życiu potrzebna jest sztuka balansu i zarówno potrzebujemy troszeczkę powagi, jak i trochę śmiechu. Zatem w moich nagraniach czasami umieszczam jakieś moje falstarty lub nieudane próby robienia czegoś,
ponieważ jest to po prostu śmieszne i nie chcę przedstawiać takich suchych treści, w których zbieram jakieś rośliny, ponieważ będzie to mocno może nudne, dlatego chcę Was zachęcić właśnie do zbierania dzikich roślin jadalnych. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i lajkowania tego filmu, jeżeli oczywiście Ci się spodobał, ponieważ motywuje mnie to do pracy i możemy pójść na taki spacer nie tylko w grudniu, ale w styczniu, w lutym, w marcu i poznawać w sposób przystępny i ciekawy dzikie rośliny jadalne. Oczywiście w tym nagraniu po roślinach przeleciałem i powiedziałem, to jadalne, można jeść, natomiast nie opisywałem, co można z tego zrobić, co można z tego przyrządzić, ponieważ nagranie byłoby rozwleczone niczym baranie jaja. To jest wersja short. A i tak, jak widzicie, pewnie będzie miało to nagranie kilka albo nawet kilkanaście minut. No niestety. O tej porze roku na drzewach rosną także cukierki, w szczególności na domowych choinkach, zatem możecie sobie przez całe święta je skubać i spożywać. Chciałbym Wam pożyczyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku w tym koronawirusowym, ciężkim dla nas okresie. Mam nadzieję, że nagranie uda się jeszcze wypuścić przed świętami, co jest dosyć problematyczne, ale mam nadzieję, że mi się ta sztuka uda. Zatem wesołych świąt. Trzymajcie się, hej! Szanuj przyrodę, mijacz. To chyba... to straciłem równowagę chyba po tym ziarnku bielunia, bo tu się kręci w głowie trochę.